Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art i zapraszam Was na Project Pen Update, czyli aktualizację projektu, w którym zużywam do końca kosmetyki do makijażu, bo w mojej opinii kosmetyki są po to, aby je zużywać, a nie tylko używać. Tym projektem mam wrażenie, że wracamy do naszych ludzkich, normalnych korzeni, czyli po prostu kupujemy coś po to, żeby używać, a nie tylko po to, żeby kupić i mieć i gromadzić i wywalać, bo się przeterminowuje. Także moi drodzy, mój projekt idzie do przodu, jesteśmy już prawie w połowie projektu, więc chciałabym Wam pokazać, co udało mi się w tym miesiącu zużyć, a w zasadzie w ubiegłym miesiącu, a mam tutaj kilka naprawdę fajnych sukcesów, że tak powiem, zespoileruję Wam już. Będziemy musieli wybrać sobie parę nowych rzeczy do zużywania, także zapraszam Was serdecznie do oglądania, jeżeli lubicie taką tematykę. W ogóle make-up match do mojego dzisiejszego t-shirta to jest po prostu coś pięknego. Jestem zauroczona tym makijażem. No jest bardzo proste, bo tu jest jeden cień i kreseczka. Pomieszałam sobie w ogóle dwa kolory eyelinera, brązowy i taki czerwono-bordowy i wyszedł po prostu przepiękny, ale my nie o tym, my dzisiaj o tym, co udało mi się zużyć. No i słuchajcie, mam kilka sukcesów takich naprawdę grubych. Więc zacznijmy od tych mniej grubych. Udało mi się zużyć próbkę. Mówiłam Wam, że nie jestem jeszcze gotowa na wrzucenie jakiegoś podkładu do projektu, żeby zużyć cały, bo tak jakoś tak nie czuję potrzeby, ale właśnie miałam próbki i chciałam je sobie pozużywać i udało mi się właśnie jedną zużyć. Ja już ją pokazywałam, czy nie? Chyba Wam pokazywałam. Czy nie? Bo generalnie miałam dwie próbki, miałam je zużyć i jedną udało mi się jakoś tak szybciutko zużyć. Nie jestem pewna, widzicie, już tyle czasu prowadzę ten projekt, że czasami mi się pewne rzeczy mieszają, ale w każdym razie w tym miesiącu na 100% udało mi się zużyć tą próbkę i to jest NARS Light Reflecting Foundation. Bardzo fajny podkład, przepięknie taki rozświetlający, może nie do końca do mojej cery, ale ogólnie podkład był spoczko. Dostałam tą próbkę od mojej Wicki i no wiecie, tutaj może jakieś takie brzeszki do wyskrobania, może coś tam by się jeszcze dało, ale ja uznałam, że to już jest męczarnia i zużyłam tą próbeczkę, także z takich małych sukcesów, ale wiecie, no wszystko to zużyjemy jest sukcesem, a czasami tych próbek to nam się nazbiera tak dużo, że też uważam, że warto je raz na jakiś czas wrzucać do projektu, czy to jest pielęgnacja, czy makijaż, więc polecam również zużywać próbki. I jeżeli chodzi o takie pełnowartościowe kosmetyki i to, co już miałam w projekcie od dłuższego czasu, no właśnie, od czego by tu zacząć? Słuchajcie, może zaczniemy sobie od cienia do powiek. Tutaj jest, słuchajcie, cień, wrzuciłam sobie do takiej kasetki, ale to jest matowy cielak z Glam Shopu, czyli matowy, beżowy cień, który używałam sobie, wiecie, tak, no niemalże do każdego makijażu, więc uważam, że to było całkiem proste do osiągnięcia, mimo że też na co dzień nie czuję aż takiej potrzeby, że muszę do każdego makijażu mieć koniecznie beżowy cień, ale jak już był, no to już się pojawiały powody i żeby po prostu go używać, więc fajnie mi się go używało i jak na taką, wiecie, kreatywną osobę jak ja, która lubi mieć różnorodne makijaże i różne kolory używać i czasami szminki, czy cienie, czy kredki w konkretnych kolorach są na dłuższą metę męczące, no bo narzucają nam tak, kolorystykę daną danego makijażu, no tak, matowy cielak był dla mnie bardzo fajny, no bo on mi nic nie narzucał, on był tylko dopełnieniem, uzupełnieniem, wykończeniem mojego makijażu oka i to mi się zużywało naprawdę fajnie. Także mega się cieszę, że chociaż taki, wiecie, jeden cień, no wiecie, że nie wrzucam sobie palety żadnej do projektu, bo jest to dla mnie właśnie zbyt męczące, ale taki pojedynczy cień, jeszcze beżowy, to było naprawdę coś. To było coś fajnego i cieszę się, że udało mi się go zużyć. Słuchajcie, lecimy dalej. I mam tutaj kolejne wspaniałe denko. Ja jestem trochę w szoku, bo jak już widziałam, że to denko jest takie spore, to wydawało mi się, że na brzegach tego pudru wciąż jest go dużo, ale powiem Wam, że przez to, że trzeba było go tak tym pędzlem tak tutaj namachać się i namachać,
on się zużył naprawdę bardzo szybko. Jest to puder oczywiście Woalka z Glam Shopu i jest on już całkowicie zużyty. Tutaj starałam się nawet tutaj z zagłębień, jakieś takie resztki tego pudru wyskrobać sobie szpatułką, ale to, no to już nic. Ja uważam, że jest skończony. Może jakaś taka tam okruszynka gdzieś tam zostanie, ale słuchajcie, udało mi się zużyć cały puder wypiekany. Ja jestem po prostu przeszczęśliwa i pod ogromnym wrażeniem, że to jest w ogóle do osiągnięcia. I co więcej, wiecie, ten puder, mi ogólnie pudry dobrze idą, bo ja mam tłustą cerę, więc ja taka pudernica jestem, nie? Ale to był rozświetlający puder, więc to też nie tak, że nałożyłam na całą twarz. Musiałam go tak ostrożnie, ale no lubiłam dziada i troszkę mnie kusi, żeby, wiecie, wrócić do niego i sobie go kupić jeszcze raz, ale może przebrnę najpierw przez te pudry, które mam po prostu w swojej kolekcji i może w przyszłości go kupię. Był bardzo fajny. Fajnie mi się go używało. Lubiłam to wykończenie, jakie dało na przykład na czole czy na policzku, że to nie było takie suche, płaskie, matowe, tylko takie subtelnie rozświetlające. Jednak wiecie, przypudrował mi podkład, że nie kleiła się buzia, ale nie dawał takiego matowego efektu. I to było właśnie w nim fajne. Fajnie mi się go zużywało. No oczywiście była to troszkę droga przez mękę, bo najpierw przez długi czas kompletnie nie widać efektu, bo wypiekany, wiecie, taka górka, żeby ją spłaszczyć, to coś tam widzi, że się spłaszcza, ale niekoniecznie. Więc te początki były trudne, ale jak już to denko się pojawiło, ta wypraska tutaj, no to już szło. Już powiem Wam, że szło. Także da się i jestem mega przeszczęśliwa, że udało mi się ten puder zużyć, zanim się zepsuł. Słuchajcie, tutaj nie mam zapisane, kiedy go otworzyłam, ale on był stary. To był stary puder. Także cieszę się, że służył mi przez ten długi czas dobrze, nic się z nim nie działo, opakowanie się nie zepsuło, także jestem przeszczęśliw. A propos produktów do oczu, to udało mi się jeszcze, słuchajcie, zużyć ten cień. Też jestem troszkę w szoku, że to nastąpiło w tym miesiącu, ale no udało mi się, słuchajcie, zobaczcie. Wygrzebywałam wszystko sobie tutaj tą szpatułeczką też, aplikatorem, ale też szpatułeczką próbowałam sobie wygrzebać bardziej z głębi, bo tu było wszystko już czyste, ale na dnie jeszcze troszeczkę zostawało, więc wzięłam sobie szpatułką, tak wyciągnęłam bardziej na wierzch i potem starałam się patyczkiem to wyczyścić i udało mi się zużyć wszystko. Mam nadzieję, że będziecie mogli to zobaczyć w ujęciu z różnej perspektywy, że jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo wygrzebane. Oczywiście no nie da się całkowicie do czysta, ale myślę, że widać, że jest tutaj praktycznie już zero produktu, że jest tutaj przezroczysto wygrzebane ze środka. Świetny produkt też, bo był jaśniutki, więc taki uniwersalny do wielu makijaży. Oczywiście czasami musiałam go tak troszeczkę na siłę użyć, ale ogólnie był w miarę taki przyjemny, nie? Bo aż tak dużo mi nie narzucał. Mogłam sobie nałożyć ten błysk jako taką bazę i na to nałożyć sobie jakiś inny kolor na przykład, albo tylko w kącik, więc to było całkiem wygodne i mega się cieszę, że zużyłam go zanim mi wysechł, bo to był tak piękny cień, że bardzo byłoby mi szkoda go wywalać, gdyby na przykład mi zasechł, tak jak wiele cieni takich w kremie zasycha szybciej niż zdążymy użyć, więc z tego powodu mega się cieszę, że podjęłam decyzję o jego zużywaniu i nic się absolutnie nie zmarnowało, wręcz po prostu wyciągnęłam tutaj absolutnie wszystko, co się dało. Zobaczcie, że on tutaj już ledwo, no coś tam jak ten patyczek tak porządnie wysmaruje, no to coś tam jeszcze się nałoży, ale wiecie, to już na oku się już nie da tutaj nic tak naprawdę wymalować ciekawego. Więc chociaż miałam w tym roku, nie planowałam tak naprawdę zużywać produktów do oczu, produktów do ust, takich, no oprócz tam, nie wiem, jakiejś maskary czy czegoś, takich wiecie, właśnie cieni, no to udało mi się, słuchajcie, no w tym miesiącu, w ubiegłym miesiącu zużyć aż 2 cienie, więc mega się z tego cieszę, bo jednak coś tam, wiecie, coś tam jednak się złożyło. Może nie dużo, może to nie będzie paleta, ale zawsze coś. Także to też jest taka, wiecie, nauczka i dla mnie i może też jakaś taka porada dla Was, że po prostu warto próbować, nie? Że jak będziemy mieli chociaż ten jeden cień w projekcie i będziemy tam regularniej po niego sięgać, no to zawsze coś tam się uda szybciej zużyć i to jest mega fajne. No i słuchajcie, ostatnie denko, mega dla mnie satysfakcjonujące i myślę, że domyślacie się, co to jest, bo
Wow, ja jestem po prostu w szoku, bo to jest pierwotniak wszystkich pierwotniaków i on był już ze mną od kilku lat, ten produkt, i był już w projekcie kiedyś tam, potem chciałam go najpierw zużyć, potem stwierdziłam, że chociażbym dosięgnęła denka, a w tym roku zabrałam się za niego, żeby go zużyć. I słuchajcie, ja zużyłam prasowany bronzer. To się nigdy nie zdarzyło w moim życiu, żebym ja zużyła prasowany bronzer. Także to jest... Wow, to jest przeogromny sukces dla mnie, po prostu mega się jaram, bo te kremowe bronzery jakoś tak mi idą, ale słuchaj, to jest droga przez mękę, bo przez długi czas nie widać żadnego progresu, a potem jak już te denko się pojawi, no to jest coraz fajniej, a właśnie im bardziej było na brzegach tego wszystkiego i wydawało się, że jest go jeszcze sporo, ale trzeba było też mocniej tym pędzlem dłubać, żeby w ogóle ten pędzel naładować odpowiednio produktem. I naprawdę to szybko zeszło, no zobacz. Mamy, no jest czerwiec, ale jakby do maja go zużywałam, nie? Ekstra. Jestem przeszczęśliwa. No udało mi się zużyć bronzer, w ogóle super. I już tak powiem Wam, że jak sobie pomyślę o zużywaniu w przyszłości suchego bronzera, to już nie jestem aż taka przerażona, jak byłam do tej pory przez te wszystkie lata zużywania kosmetyków. Jest to jeden z moich ulubionych bronzerów, czyli Irena Eris Face Bronzer w odcieniu Warm. On jest taki przyjemnie ciepły, ale nie pomarańczowy. Znaczy, no może jest taki bardziej brzoskwiniowo-oliwkowy. Bardzo go lubiłam. Bardzo mi odpowiadał i cieszę się, że mogłam go zużyć, a nie wyrzucić. Więc słuchajcie, w tym miesiącu udało mi się zużyć 2, 4 i no można powiedzieć, że 5. Próbka to też zużycie, więc 4,5 produktu. Może to nie jest jakaś kolosalna ilość, ale jednak tutaj większość z tych rzeczy są takie rzeczy wyzwaniowe, nie? Takie trudniejsze, no. I jednak jakiś tam, nie wiem, żel do brwi czy błyszczyk jest łatwiejszy do zużycia niż wypiekany puder, prasowany bronzer czy cienie do powiek. Dla mnie to jest mega wyzwanie i no, to jest bardzo satysfakcjonujący miesiąc. Także słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o denka. Przejdźmy sobie do aktualizacji pozostałych produktów, drugi pojemniczek i tu mam rzeczy, które no, zużywam aktualnie, ale jeszcze nie ma końca, ale mogę Wam pokazać, jak mi idzie. Słuchajcie, liczyłam, że w tym miesiącu będzie jeszcze jedno denko, bo to jest, tutaj już praktycznie nic nie ma. Ja w tym miesiącu, mówiąc w tym, mam na myśli maj, ok? Kupiłam w maju nowe opakowanie już, bo już zapowiadają mi się, wiecie, różne szkolenia indywidualne i jakieś tam makijaże, więc stwierdziłam, że no potrzebuję nowego, świeżego produktu, więc mam już nowy, może udowodnię, że jest kupiony, nówka sztuka nieśmigana jeszcze, więc stwierdziłam, że w sumie mogę sobie na chwilkę odłożyć tą bazę, którą miałam zużyć jako pierwszą, zużyję sobie to i wrócę do tej. I tak zaczęłam, wiecie, tak przez ostatni, nie wiem, tydzień, tak sobie właśnie jej zużywać i wiecie, no i tyle tutaj jest, że jej tutaj praktycznie nic nie ma, a jednak za każdym razem tyle mi się uda wycisnąć, że jeszcze nakładam i dzisiaj też mam na sobie tą bazę i troszeczkę podkładu. I jeszcze coś tam jest. Wydaje mi się, że jest to kwestia dosłownie kilku dni, żeby to zużyć, bo ja już wyciskam, tak wiecie, w ten sposób, że tak muszę tak o. I jeszcze coś tam się wyciska. Już tak totalnie wszystko tutaj od dołu wycisnęłam i wydaje mi się, że niewiele jest tutaj w zawartości, więc myślę, że to jest kwestia jednego, dwóch takich wyciśnięć i potem przecięcie kartonika, żeby wygrzebać resztę. Więc wydaje mi się, że no maksymalnie tydzień i powinno to zniknąć. Myślę, że to są 2-3 użycia. Także liczę, że to będzie takie bardzo satysfakcjonujące denko w najbliższym tygodniu i potem wrócę sobie oczywiście do tej bazy. Właśnie ją sobie tak troszeczkę pominęłam w ostatnim tygodniu, bo chciałam się skupić na tej. Ona też jest już całkiem, wiecie, fajnie wypłaszczona. No ale tutaj jeszcze tego produktu jest całkiem sporo, więc to jest kilka miesięcy spokojnie zużywania, także nie będę się tutaj rozgadywać na temat tej bazy. Jeżeli chodzi o produkty do cery pozostałe, no to na przykład tutaj mam korektor, totalny zakrywacz z Glam Shopu i ja go używam turbo malutko, dosłownie takie ledwo, ja Wam pokażę, ile ja używam. To jest takie dosłownie dotknięcie, takie dotknięcie pod jedno oko i pod drugie oko, nie? Więc to jest taka tyci kropeczka, a jeszcze często odklepana drugim palcem, żeby nie było za dużo, więc bardzo malutko.
Także mimo iż tego produktu nie ma dużo w opakowaniu, wydaje mi się, że właśnie jak próbowałam go tak sobie zmierzyć tam od góry, spojrzeć, to jest go gdzieś tyle, więc troszeczkę na pewno mi się zużyło, ale jak używam tak malutką ilość, że to mi starczy na wiele, wiele miesięcy jeszcze. Może jakbym sobie nałożyła na całą twarz albo coś, to może. Natomiast widzę, że jak wyciągam go sobie, to kopytko też nie jest mocno takie ubrudzone. To akurat coś tam mi się nabrało, jakiś taki glutek większy, ale zwykle jak go właśnie wyciągam, to on jest tylko z tej strony tak minimalnie ubrudzone, więc widać, że brzegi tego opakowania też nie są całe takie, o, nawet tutaj są jakieś takie przezroczystości, jak tak zrobię. No, widać, że się kończy, ale jeszcze przez to, że ma taką formułę, jaką ma, to jeszcze całkiem sporo do zużywania. Jestem troszkę zaskoczona pudrem, ale tutaj prawie nie ma zużycia. Jestem trochę w szoku, dlatego że u mnie zwykle te pudry to tak ładnie schodzą i jest duże zejście, jakby co miesiąc widać taki duży progres. Tutaj zaznaczyłam, że tak jakby ledwo ta kreseczka dotyka praktycznie tej, ledwo coś tam się ruszyło, więc no może jakby mocniej dostukała, ale no to jest mniej więcej taki poziom. On się niewiele zmienił. Nie wiem dlaczego, no bo używam codziennie, regularnie tego pudru. Może używałam troszkę więcej tej woalki jednak w maju, ale to zawsze policzek, ale tutaj zawsze sobie to jakoś tak, nie wiem, nie wiem jak to się stało, ale używałam go regularnie, a praktycznie nie ma różnicy, jeżeli chodzi o poziom. Także widocznie bywają i takie miesiące, nie mam pojęcia, ale słuchajcie, progres to progres. Używam, zużywa się i o to właśnie chodzi. Troszkę jest zdziwko, troszkę rozczarowanko, no ale ewidentnie, może ciutkę niżej, jak teraz tak uklepałam porządnie, mniej więcej tak jak teraz, nie? Ciutkę może mniej. W każdym razie, no co, na dłużej mi starczy. No ale teraz jak nie mam drugiego pudru, to będę raczej używała go na całą twarz. Po prostu tutaj będę sobie nakładać puszkiem, a na przykład omiatać sobie policzki pędzelkiem, żeby też nie był taki super matowy ten efekt. I pewnie teraz będzie szedł szybciej niż do tej pory ten puder. Rozświetlacz. Też nie będzie dużej różnicy. Pokażę Wam najpierw tak, jak on się prezentuje. Tu jest jego full i moim wyzwaniem jest zużyć do tej kreseczki, którą sobie tak tutaj narysowałam, stworzyłam. Więc wydaje się, że to nie jest dużo, ale przez to, że to jest duży, taki gruby stick, no to jednak tego produktu jest całkiem sporo. I powiem Wam, że chociaż używałam go też regularnie w tym miesiącu, ale próbowałam sobie różnych technik, wiecie, a to paluszkiem, a to lubiłam sobie na przykład tutaj tak nałożyć i tak odklepać. I wydaje mi się, że przez to, że próbowałam różnych technik, to po prostu używało się go mniej, bo do tej pory najbardziej go lubiłam tak porządnie rozgrzać na dłoni i nabierać na przykład sobie palcami czy gąbeczką, albo właśnie gąbeczką bezpośrednio i chyba wtedy zużywało się go po prostu więcej. A teraz mniej, bo jak zobaczycie na zdjęciu takim porównawczym, na tej takiej karteczce, że w zasadzie ten poziom się nie ruszył, no minimalnie tak. Wiemy, że tutaj no nie będzie aż tak mocno ten poziom schodził, no bo to jest po prostu gruby stick, więc jego można nabrać dużo, on się niewiele obniży, wiecie o co chodzi. Także no gdzieś tam jakieś tam minimalne zużycie jest, ale nie widać go tak bardzo na pewno na tym progresie, no nie? Na porównaniu. Jest go całkiem sporo. Liczyłam, że właśnie będzie wiosna, lato, to będę go sobie używała też na dekolt, ale tak jak sobie pomyślałam, ile ja mam ubrań, które mają dekolt widoczny, to ja nie wiem, gdzie ja będę sobie ten dekolt smalować, szczerze mówiąc, bo ja większość t-shirtów mam pod szyję. Nie lubię pokazywać, że tak powiem, mojego rowka biustowego, więc wiele koszulek mam takich pod szyję. Także jak to załatwię? No nie wiem, pewnie będę po prostu nakładać na twarz. Bardzo lubię ten bronzer, ale no wiecie, lubimy jak coś lubimy, ale jednak się zużywa, nie? A tutaj tak sobie. Okej, to może z niewidocznych rzeczy, no to maskara. Cały czas maluję, cały czas piszę i powiem Wam, że właśnie zaczyna już mi tak przyjemniej się jej używać, może troszeczkę podeschła i bardziej lubię ten efekt na rzęsach niż do tej pory, ale ogólnie to chyba nie będzie moja ulubiona maskara, chociaż fajnie się trzyma, jakby ładnie się utrzymuje, nic się nie kruszy, nic się nie dzieje, to jednak po prostu maluję tak rzęsy
w taki sposób, jaki nie do końca lubię, albo inaczej, nie mogę uzyskać efektu, jaki lubię tą maskarą. O, nawet tam kombinuję, eksperymentuję, tu dokładam, tu układam, ale to nie jest do końca to, nie? Więc jest w porządku, jakoś tam wytrzymuję. Czuję, że troszeczkę właśnie już podsycha, więc idziemy w dobrym kierunku. Jeżeli chodzi natomiast o pisaczek, to jakby nie podsycha i on cały czas pięknie maluje. I ja go nie zużyję nigdy i trochę się cieszę, a troszeczkę fajnie by było, wiecie, żeby jakiś progres, żebym mogła Wam coś powiedzieć pozytywnego, że zużyłam czy coś, ale z drugiej strony bardzo go lubię, więc no, pisaczek z Nexa jest the best. Nie widać też progresu w mojej Vivie. Pamiętacie, że to ostatni odcinek był? Że mi wypadł cały? Chyba tak. Wypadł mi w całości i musiałam go sprasować, więc jak już nawet było jakieś leciutkie zagłębienie, to teraz go kompletnie nie widać. Staram się go używać, nie używam go dużo, no bo też mam kremowe produkty do zużywania i czasami sobie nakładam warstwowo, na przykład nałożę najpierw to i potem troszeczkę tego, ale potem to jest dosłownie takie, wiecie, żeby dołożyć i nie przesadzić z tą ilością różu, to jest takie, jedno dotknięcie dosłownie i to wszystko. Czasami jak właśnie nie chce mi się bawić w kremowe, to sobie użyję go bezpośrednio, wtedy może troszeczkę więcej, ale on jest dobrze napigmentowany, jest troszeczkę ciemniejszy, więc też dużo go nie trzeba, więc żeby był ten progres widoczny, musiałabym troszeczkę w nim podłubać, więc wydaje mi się, że to jest spore wyzwanie sobie dałam na to, żeby dosięgnąć denka, bo moim celem jest nie zużycie całe, ale chociaż dosięgnięcie, zrobienie pępuszka tak zwanego. No nie wiem, no. Coś tam, słuchajcie, na pewno się zużyło, bo ostatnio było widać mocniej od tego wyprasowania takie ślady po ręczniczku papierowym. Teraz już jeszcze troszkę są widoczne, ale trochę się wygładziły, tak wypłaszczyły, więc jakiś tam progres na pewno jest. Coś tam, słuchajcie, używam. No nie wiem, no z 10 razy w ciągu miesiąca go użyłam. Także na pewno jakiś tam progres jest, ale nie jest to taki progres widoczny, którym można się pochwalić, że jest jakaś taka petarda, no nie? Także smuteczek, ale takie produkty też są w projekcie i po prostu trzeba je kochać. Tyle. Jeśli chodzi o moje kremowe róże, to aktualnie prezentują się tak. Oczywiście mówię tutaj o tych dwóch środkowych i te sobie zużywam. Wydaje mi się, że fajnie wyglądają. Ja tak raz czasami je zeskrobuję sobie szpatułką, czasami pędzelkiem bezpośrednio. Tu widzimy, że te brzegi są takie wygładzone, bo w przeciągu ostatnich kilku dni właśnie lubiłam sobie nakładać troszeczkę pędzelkiem, tak żeby sobie właśnie delikatnie tutaj pogrzebać w środku. No, ten całkiem fajnie widać, nie? No bo on tutaj ma już boczny pen i z tej strony już mi zaczyna schodzić i zbliża się coraz bardziej ku brzegom, ale ten też, w ogóle bardzo lubię miks tych dwóch. Fajnie jest mieć ogólnie, powiem Wam, kilka różnych odcieni róży, dla takiej osoby przynajmniej jak ja, która różnie się maluje, bo no właśnie mogę sobie dopasować do tego, jaki mam make-up, nie? I nawet jeżeli robię sobie jakiś kreatywny, nie wiem, tydzień makijaży, czy ruletkę, paletkę, czy coś takiego nagrywam, to i tak mogę sobie sięgnąć po te róże, bo mam chłodny, cukierkowy, który pasuje na przykład do takich makijaży jak dzisiaj. Mam taki, który będzie pasował mi bardziej do jakichś takich, nie wiem, zgniłozielonych, brązowych makijaży, takich toasty make-up, czegoś takiego bardziej subtelnego. Mam coś takiego bordowego też jeszcze do innych makijaży, albo jak chcę po prostu użyć czegoś na sucho. Fajne to jest. To jest dla mnie ogólnie troszeczkę taka nowa rzecz, żeby mieć kilka kolorów, ale powiem Wam, że to się sprawdza. Oczywiście schodzi wolniej w pewnym sensie, bo gdybym miała tylko jeden róż, pewnie używałabym go częściej, albo sięgałabym po prostu wtedy po inne róże i nie byłoby też widać tak progresu, a tak to mam, wiecie, tak, że sięgam albo po ten, albo po ten, albo po ten. Zawsze czegoś z projektu użyję, a jednak lepiej mi pasuje kolorystycznie, nie? Do moich makijaży i nie mam frustracji, że muszę użyć, a mi nie pasuje, albo odwrotnie, że użyłam tego i jakoś to się nie klei, że jednak te moje wizje mogę sobie realizować, więc spoczko. No i jak widzimy, progresik jest w jednym i w drugim, to jest najważniejsze. Mogę Wam też pokazać, jak wygląda, teraz to chwilę, musi spłynąć, bo mi się przewrócił. Jeśli chodzi natomiast o żel do brwi, używam sobie teraz Claresa Brow Power Shot i ja go używałam, było go całkiem sporo i właśnie tak jak opowiadałam Wam wcześniej, minusem jest to, że jest wyciągnięty stoper, bo to był mój klientkowy
żel, a przez to, że ma twarde silikonowe takie włoski, to ciężko go na przykład tak sobie wyciągnąć i na blaszkę wyłożyć, żeby móc higienicznie użyć sobie po jednorazowej takiej szpatułeczki czy tam szczoteczki, więc wyciągnęłam sobie stoper, żeby łatwiej było mi sobie, wiecie, tak wyciągnąć. No i było to challenge'em dla mnie na początku sobie używać tego żelu, bo po prostu go się nakładało na tę szczoteczkę bardzo dużo. No i wiecie, każdy make-up to jest czyszczenie, czyszczenie, czyszczenie. Tutaj też czyszczenie, bo po prostu tego było tak dużo, że potem miałam bardzo obklejone te brwi tym produktem, więc starałam się jak najwięcej wyczyścić sobie to. Ale teraz już czuję, że jest go mniej. Jakby wciąż muszę go sobie tak wyczyszczać na obrzeżki, żeby nie nałożyć za dużo na brwi, ale widzę ewidentnie, że już jest trochę mniej, że nie jest taki jeden wielki glut, tylko jest go mniej. Więc jest wciąż sporo produktu, ale jak patrzę na brzeszki, to powiem Wam, że tak jest głównie na brzeszkach i troszkę na dnie, więc już tak, no, chyba nie zobaczycie, bo ja tutaj tak pod światło troszkę widzę. No, spróbuję Wam pokazać, nie wiem, może akurat coś zobaczycie. Jakiś tam progres na pewno jest. Mega się cieszę, że to mi nie wysycha, bo bałam się, że mi zaschnie na wiór i nic z tego nie wykorzystam, a cały czas ma bardzo dobrą konsystencję, więc super. Został mi właśnie jeszcze Inglot Duraline i kilka rzeczy do ust, więc pokażę Wam, jak prezentuje się jego stan, jego poziom. W tym miesiącu użyłam go też kilka razy, z 2, z 3, 4 chyba razy, więc widzimy, no jest taka końcóweczka, jeszcze na kilka razy mi starczy, tak jak mówiłam, nie spieszę się z nim, po prostu używam wtedy, kiedy potrzebuję, staram się po prostu o nim pamiętać, gdy potrzebuję. Dzisiaj go sobie użyłam, żeby delikatnie rozrzedzić sobie na przykład eyeliner, no jest go tak jak sobie, o tak przytrzymam, no to już jest poniżej tego napisu dolnego Duraline, ale wiemy, że tego produktu wystarczy dosłownie kropelka, żeby spełniła nasze oczekiwania, także już się kończy. Jakbym przycisnęła, to spokojnie w tym miesiącu zużyję, ale wiecie, jak zużyję, będę musiała kupić kolejny, bo to jest rzecz taka niezbędna w kufrze. No ale też po to właśnie zużywam, żeby sobie kupić świeży, no bo on teoretycznie ma 9 miesięcy PAO, więc fajnie by było, no żeby mieć po prostu już taki świeżutki w kuferku. No i słuchajcie, zostały mi produkty do ust, więc zacznijmy od takich rzeczy oczywistych, jak właśnie konturówka Mio. Już ona wymaga natemperowania, jeszcze jej nie natemperowałam. Prezentuje się w ten sposób. Zużycie jest takie całkiem fajne, takie systematyczne, powiedziałabym. Jak pokażę Wam tutaj zaraz zdjęcie właśnie porównawcze, to widzimy, że na tej karteczce tak mniej więcej równomiernie schodzi. Chyba 2 razy w tym miesiącu temperowałam i już jakby wymaga natemperowania kolejnego, więc świadczy to o tym, że właśnie zużywam tak, wiecie, tak regularnie, że jest i sięgam po nią często. Nawet czasami jak mi nie pasuje kolorek, a ja wiem, że będę nakładała na wierzch coś innego albo sobie tam z czymś zmieszam, to tak staram się po prostu używać jak się tylko da. Bardzo lubię tą konturóweczkę, tylko chodzi o to, że wiecie, czasami ten ton nie pasuje do make-upu, ale lubię sobie eksperymentować. Czasami jak wiem, że będzie za ciepły, to sobie nałożę niebieską kredkę pod spód, na to nałożę to i mam właśnie chłodny brąz na przykład, nie? Więc bawię się jak tylko się da. Bardzo fajna kredeczka, dobrze mi się jej zużywa. I właśnie cieszę się, że widzę ten progres, bo jakbym nie widziała, to może tak bym była troszeczkę zrezygnowana, ale jak patrzę na tą karteczkę, to no to fajnie mi idzie, więc jest motywacja do tego, żeby dalej ją zużywać. Mam tutaj też olejek, który też całkiem fajnie mi idzie i wydaje mi się, że to może być jego ostatni miesiąc na kanale i w wyzwaniu. Jak zobaczycie tutaj progres, tutaj pierwsze zaznaczenie, następne i właśnie teraz świeżutkie dzisiaj zaznaczyłam, no to widzimy, że te odstępy są takie równe i tak wygląda na to, jakby ten właśnie był też już taki, taka ostatnia partia, no nie? Tak się wydaje. Albo zostanie, albo zużyję cały, albo zostanie mi dosłownie ociupinka do wyzerowania w przyszłym miesiącu. Więc zobaczymy, jak będę intensywnie używać tego olejku. Bardzo go lubię, bardzo fajnie mi się używa, więc to też nie jest tak, że go używam na siłę. Zwykle kilka razy dziennie po niego sięgam. Rano sobie nałożę, czy po śniadaniu na przykład, wieczorem po pielęgnacji, w ciągu dnia czasami też, żeby troszeczkę
te usta nawilżyć, więc używany regularnie, zobaczcie, że schodzi naprawdę szybko i to nie jest takie, wiecie, na siłę wcale zużywanie, po prostu jak czuję potrzebę posmarowania, to sięgam po to. Także bardzo fajnie mi idzie i tak właśnie liczę, że to może być kolejne denko, więc tak wiecie, tak jak przyglądam się moim produktom w projekcie, no to coś tam się zapowiada, że coś tam może być denkiem, więc mega fajnie by było, bardzo bym się cieszyła, jakby udało mi się również w tym miesiącu trochę denek, że tak powiem, popełnić, bo w lipcu będzie trochę gorzej, mam dużo wyjazdów i to takich wyjazdów, gdzie się raczej malować nie będę i nie będę miała czasu na malowanie, także fajnie by było w czerwcu troszkę pozużywać, żeby po prostu lepiej się poczuć w tym, że w lipcu niewiele zużyję. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o szminki, prosiłam Was o poradę, co zrobić, jaki kolor wybrać i większość z Was sugerowała, żebym wybrała moją najstarszą pomadkę, czyli Romand, to jest Zero Matte Lipstick w odcieniu chyba 05. On jest taki delikatnie ceglany, bardzo ładny, taki różano-ceglany, tak bym powiedziała. Bardzo ładny kolorek. Wiadomo, że jest trochę ciemniejszy, jest taki wyrazisty, więc to też nie jest tak, że do każdego makijażu będę tej pomadki używać, ale są takie dni, gdzie nie maluję się na przykład tutaj na kanał, nie robię jakichś wyzwań, jakichś tam pomysłów na makijaże, tylko po prostu potrzebuję, nie wiem, jechać na zakupy, czy jadę na nabożeństwo i tylko, nie wiem, tuszuję rzęsy i wtedy mogę sobie taką pomadkę nałożyć, więc fajnie jest mieć nawet taki trochę trudniejszy kolor, żeby po prostu po niego sięgać. I w ogóle to jest niesamowite, że ona była otwarta w 2022 roku. Tak, ona jest stara. I słuchajcie, nic się z nią nie dzieje. Nic. Ona wciąż nie ma jakiegoś przykrego zapachu. Ona w ogóle od początku nie pachniała w ogóle niczym i nadal nie pachnie. Nie śmierdzi. Konsystencja jest perfekcyjna po prostu i kolorek i wszystko, formuła, nic się nie zmieniło. To jest w ogóle niesamowite dla mnie. No i motywujące do tego, żeby zużyć. To też jest produkt, który mam na wyzwaniu, bo mam gdzieś jeszcze trochę tej pomadki przełożonej, ale chcę zużyć to, co jest tutaj w tym opakowaniu. I sięgałam po nią w tym miesiącu kilka razy. Wydaje mi się, że z 6 razy to na spokojnie, może nawet więcej. I jakiś taki delikatny progresik na zdjęciach porównawczych możemy zobaczyć. Może ten poziom jakoś mocno się nie ruszył, ale jednak, jak na wiecie, kilka użyć w ciągu miesiącu, to i tak fajnie. Myślę, że gdybym zużyła, wiecie, róże do policzków, to wtedy mogłabym sobie też używać jako róże kremowe, ale na razie nie chcę tego robić, no właśnie, bo mam róże też do zużywania, więc nagromadzi mi się zbyt dużo policzkowych rzeczy po prostu. Także wzięłam sobie tą do zużywania. Na pewno będzie to taki dłuższy proces, bo właśnie nie mogę do każdego makijażu takiego koloru sobie użyć, bo nie będzie do wszystkiego pasować. Ale tak czy siak, no tak jak było z tą poprzednią pomadką z L'Oreala, to też nie była pomadka, której używałam do każdego make-upu, ale właśnie wtedy, kiedy nie muszę zrobić jakiegoś makijażu oka konkretnego, to mogę sobie po tą szminkę sięgnąć. Plus lubię sobie też eksperymentować, że nałożyć, nie wiem, jakąś inną konturówkę, a to brązową, a to jakąś chłodną, a to na wierzch chcesz doklepać. Czasami jak chcę ją sobie ochłodzić, to sobie po prostu niebieską pomadkę tak delikatnie doklepuję i mam chłodniejszą i też się da, nie? Więc kombinuję, używam i już jakiś taki delikatny progresik jest widoczny. Natomiast część z Was również sugerowała, żeby wziąć sobie kilka kolorów. No i tak właśnie zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy to by nie miało sensu, bo na przykład w kwestii róży fajnie mi się to sprawdza. Więc stwierdziłam, że może właśnie jakbym miała też kilka kolorów pomadek, to może właśnie też bym mogła częściej sięgać po te produkty z projektu i częściej je zużywać, no bo właśnie będą, wiecie, będą różne odcienie. To jest na przykład taki ciepły odcień, taki właśnie pomarańczowo-różowy, więc stwierdziłam, że do dzisiejszego make-upu kompletnie by mi nie pasował, mimo że mam ciemniejsze usta, takie bardziej właśnie w czerwony kierunek, to mi nie pasuje, więc fajnie jest mieć kilka kolorów wbrew pozorom. I postanowiłam, że tą pomadkę z Flower Nose również sobie wrzucę. Też właśnie pisałyście mi, że może bym właśnie wzięła sobie kilka kolorów i stwierdziłam, że tak zrobimy. Że to będzie może taka moja główny cel, żeby tą pomadkę zużyć, ale tą też chciałabym wykończyć po prostu to, co jest w opakowaniu. Jest jej, słuchajcie, tyle. Wydaje mi się, że z 4 do 5 razy w tym miesiącu też użyłam i jakiś tam minimalny progresik jest widoczny, aczkolwiek ona ma taką formułę, że ją wystarczy tak leciutko doklepać i już mamy piękny, intensywny kolor, więc też się jej tak dużo nie zużywa. A jak ją tak posmaruję, to czuć, że jest jej aż za dużo na ustach, bo to jest taka
taka kremowo-pudrowa formuła, bardzo taka specyficzna, mega przyjemna, ale nie da się jej nałożyć dużo. Pokażę Wam kolorek. Jak nałożymy dużo, to jak Was przybliżę, to zobaczcie, że zostają takie aż, wiecie, takie baboki, że tak powiem, więc to nie jest produkt do używania w grubej ilości, że ją lepiej tak, wiecie, rozsmarować, żeby miała taki piękny, pudrowy efekt. Także dużo jej się użyć nie da. I dużo też pewnie na progresie nie będzie tego widać, ale parę razy używałam, więc jakiś tam minimalny progresik jest widoczny. Dzisiaj mam też ją na ustach, ale nałożyłam najpierw sobie ciemną brązową konturówkę, rozklepałam sobie to na całych ustach i mam jeszcze tak minimalnie czerwone pomadki tak na środku, także to jest taka moja, wiecie, baza powiedzmy. No i słuchajcie, to jest takie, wiecie, bardziej różowo-czerwone, to jest takie bardziej pomarańczowe, to idzie bardziej w jakieś takie bordo wręcz delikatnie, także spoczko. Nawet mnie ciągnęło, czy nie wziąć jeszcze jakiejś takiej pomadki typu jakiejś nudziakowej bardziej, ale stwierdziłam, że nie, że mam jeszcze tutaj, wiecie, jeszcze tą konturówkę mam jeszcze błyszczyk, więc tłumacz. Na razie tłumacz. Wydaje mi się, że te dwie szminki to i tak jest spore wyzwanie dla mnie, jak dla takiej osoby, która za każdym razem musi mieć inny make-up i musi mieć idealny kolor match z policzkami, z ustami, z outfitem, ze wszystkim. To i tak jest dla mnie spore wyzwanie. Ale tak, zasugerowałam się Waszymi sugestiami i wybrałam sobie w sumie obie pomadki do zużycia i to lecą produkty na wyzwanie, żeby zużyć to, co jest w opakowaniu. Dorzućmy sobie jeszcze kilka nowych produktów, bo ja prowadzę Rolling Project Pan, czyli taki projekt pan, który rotuje. Jak coś zużyję, to dokładam coś nowego, na przykład w to miejsce. Czasami z tej samej kategorii, czasami nie. Zależy. No i słuchajcie, zużyłam sobie bronzer, więc stwierdziłam, że może tym razem sięgnę sobie po jakiś kremowy albo płynny i może jak zużyję ten, to wrócimy znowu do jakiegoś suchego, zobaczymy. I pomyślałam sobie o tym, bo bardzo, bardzo go lubię. Moon Touch ze Starsów w odcieniu 02 Neutral Bronze i widziałam, że mam jeden kremowy bronzer, który też ma dosyć podobną tonację, więc jak tego mi zabraknie, to też jakby świat się nie zawali, więc pomyślałam, żeby użyć sobie tego. Ja bardzo lubię te bronzery. Nie ma go też jakoś bardzo dużo w tym opakowaniu, bo on był przeze mnie bardzo kochany i używany. Nie będzie też widać za bardzo tego progresu, ale jednak jest to produkt płynny, więc nie chciałabym, żeby się zepsuł. Także wydaje mi się, że w tym miesiącu wrzucę sobie właśnie ten płynny bronzer do używania, aczkolwiek zastanawiałam się nad tym, czy warto, czy nie warto, bo tak jak Wam mówiłam, czerwiec jeszcze spoko, ale w lipcu będę miała takie, wiecie, takie mocno wyjazdowe, więc chyba chętniej sięgnęłabym sobie po jakiś suchy, może nawet jakąś paletkę po prostu wzięła jedną na wszelki wypadek, gdybym potrzebowała się tam czymś smarnąć. Ale no to wiecie, to mogę sobie po prostu chociaż w ten miesiąc poużywać i zobaczyć, jak mi pójdzie. Przecież mogę sobie rotować te rzeczy, tak? Nie muszę nawet ich zużywać. Także na razie wybieram sobie ten. Może sobie zrobię jakąś krótką przerwę właśnie w okresie wakacyjnym. Zobaczymy. Wrzucam sobie bronzer w zamian za zużyty suchy od Irenki. To jest taka nagroda po prostu dla mnie ogromna. Jeśli chodzi o ten puder, nie będę go zamieniać, bo mam jeszcze ten Sensumare, więc mogę zostać przy jednym pudrze. Też będzie to dla mnie przyjemne, żeby skupić się na jednym pudrze. Słuchajcie, myślałam też o podkładzie, bo przez jakiś czas no jednak tego podkładu nie było w projekcie, ale nie wiem, czy do końca chcę na jakimś jednym konkretnym się skupiać. Pomyślałam sobie, żeby zrobić sobie taką małą mieszankę i w zasadzie już używam sobie jej od jakiegoś czasu, bo chciałam zobaczyć, czy po prostu jestem w stanie zrobić jakąś formułę, która będzie mi odpowiadała. I tutaj sobie do tego opakowania wlałam troszeczkę podkładu tego Synchro Skin z Shiseido. Zobaczcie, że jest go tyle i ja bym chciała go docelowo zużyć, ale to jest po pierwsze bardzo jasny odcień, bardzo jasny, a po drugie formuła też taka raczej rozświetlająca. Znaczy, to jest dobry podkład, ale nie kocham go aż tak bardzo, żeby go na przykład używać na sobie i też nie kocham go aż tak bardzo, żeby używać na klientkach. Więc chciałabym go docelowo zużyć po prostu. Ale mówię, jest go dużo, ja tyle nie jestem w stanie zużyć i jego nawet jak się przyciemni, to jakoś te jasne tony wybijają spod tego, słuchajcie, z tego podkładu, nie wiem na czym to polega, więc jest to takie wyzwanie, więc
to będzie taki docelowy do zużycia dla mnie produkt, ale wolałabym takimi małymi kroczkami go sobie zużywać, żeby właśnie gdzieś tam na przykład, wiecie, sobie zrobić jakieś mieszanki, dopompować sobie jakiegoś ciemniejszego. I tutaj sobie zrobiłam właśnie taką mieszankę. I tutaj jest ten właśnie Synchro Skin. Jest troszeczkę Klinika, Even Better Clinical, ten jest dla mnie za ciemny, więc stwierdziłam, że mi troszeczkę przyciemni. Plus troszkę tego przyciemniacza z Hean i chyba to wszystko. I ten odcień, wiecie co, jest spoko, ale czasami, mimo że on się wydaje, jak nałożę na twarz, że jest ciemniejszy, tak go rozprowadzę, mam wrażenie, że mam jaśniejszą twarz niż resztę ciała. Nie wiem, na czym polega pigment w tym, ale jakoś tak to wygląda. Także nie chciałabym, wiecie, tak się zmuszać po prostu na maksa do zużywania całej butli. Także tą butlę sobie odkładam i będę sobie używała po prostu tej mieszanki, którą mam tutaj. A ile jest tej mieszanki, słuchajcie? Tyle gdzieś. Tutaj, gdzie te różowe mniej więcej się zaczyna, gdzie te napisy, tak mniej więcej tutaj. No to mogę sobie w sumie tak zaznaczyć, że jakoś tak mniej więcej tutaj mamy poziom i zobaczymy. To tak może takie dziwne na to wyzwanie, bo tak nie zużyję, jak nawet to zużyję, to nawet nie zużyję żadnego podkładu. Ale wiecie, poużywam trochę tych, które mam, więc to też jest jakaś tam opcja, nie? Także pomyślałam sobie, żeby dorzucić sobie taką mieszankę podkładową, żeby po prostu produkty, które mam u siebie, nawet te w kufrze, żeby one miały większy progres, żebym mogła je sobie, wiecie, świeżo wymieniać, więc tak, pomyślałam sobie również, żeby dorzucić sobie do wyzwania mgiełkę. Dawno nie było mgiełki, a zobaczcie, że ta jest już tak całkiem sensownie zużyta, bo mam tutaj poziom dotąd, także większa połowa już jest w zasadzie zużyta. Bardzo lubię tą mgiełkę i często po nią sięgam. I do, wiecie, na przykład sprayowania sobie pędzelka z jakimś błyszczącym cieniem i tak, żeby sobie utrwalić cerę, więc lubię. Myślę, że możemy sobie dorzucić, szczególnie, że doszła mi jedna mgiełka, ta z Mio ostatnio, więc mam teraz jakby 3, wiecie, u siebie, a potrzebuję jednej w zasadzie, więc jedną mogę sobie zużyć. Także weźmiemy sobie również na tapet tą mgiełkę Stars Flawless Fixing Mist. Bardzo fajna w ogóle jest ta mgiełka, jestem z niej zadowolona. W ogóle ta kolekcja była spoczko. Mam zaznaczony poziom, cyk i lecimy ze zużywaniem. I pomyślałam sobie jeszcze o maskarze tej Coral Rose z Golden Rose, to jest maskara Flash Lash, ponieważ mam ją już całkiem długo, dużo jej też używałam i wydaje mi się, że nie ma jej zbyt dużo też w opakowaniu. To jest maskara, wiecie, no taka jakby wyzwanie, bo jest ciemna, jest czerwona, więc taka narzucająca kolor w makijażu, ale właśnie przez to, że ona była dużo przeze mnie używana i już długo, to wydaje mi się też, zresztą jak tuszowałam ostatnio nią rzęsy, że nie ma jej dużo. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia, no nie wiem, no kilkunastu użyć, żeby tą maskarę zużyć. Coś tam jeszcze jest, ale wydaje mi się, że się kończy. Dlatego chciałabym tak ją przycisnąć i zużyć, szczególnie, że mam inną też czerwoną, więc nie potrzebuję jakoś tak bardzo, bardzo pilnie mieć dwóch. Więc może troszeczkę większe wyzwanie, no bo czerwona, ale wiecie, że ja lubię czerwone makijaże oczu. Także powinno pójść całkiem sprawnie. I słuchajcie, chyba to wszystko, bo mam dużo róży, mam rozświetlacz, mam coś do skóry, mgiełki, maskary. Mogłabym teoretycznie dorzucić jakieś cienie, ale chyba na razie nie czuję się, nie chciałabym, szczególnie, że mam wyraziste kolory pomadek na usta, a niestety czasami jak chciałam poużywać sobie różne produkty z projektu i wzięłam sobie na przykład ten cień, bo chciałam go zużyć i chciałam wziąć którąś z tych pomadek, to nie za bardzo pasowały do siebie kolorystycznie. Coś tam się dało wymyślić, ale jak zrobiłam makijaż tym i tym, to tak miałam, że tak nie do końca. Więc myślę, że na razie nie będę sobie narzucała żadnej kolorystyki, jeżeli chodzi o makijaż oczu, a wolę się skupić na tych kolorach pomadek. Może w przyszłości sobie wrócę do właśnie może jakiegoś delikatnego, jaśniutkiego brąziku, czy beżu, czy jakiegoś neutralnego błysku. Na razie chyba nie czuję. Na razie nie czuję, szczególnie, że też nie mam takich cieni, które są tak mocno zużyte, żeby warto było tam dalej dłubać. W sumie mam niektóre z dękami, ale to są takie kolorowe, nie? Więc nie dam rady. Nie dam rady i tu, i jeszcze czerwona maskara, i jeszcze kolorowy cień. Nie, to już tłumacz dla mnie. Także słuchajcie, wydaje mi się, że jak dorzucę sobie 2, 3
Jak dorzucę sobie te 3 rzeczy, to będzie spoczko. Także dajcie mi znać, jak Wam idzie zużywanie, jak podoba się Wam mój progres i dzisiejszy odcinek, czy był dla Was tak satysfakcjonujący jak dla mnie, bo dla mnie cudze denka równie są satysfakcjonujące, nie, jeszcze raz, bo dla mnie cudze denka są równie satysfakcjonujące jak moje. Dlatego uwielbiam naszą grupę Project.pl Polska, lubię sobie tam poprzeglądać Wasze progresy i Wasze zużycia, bo to jest takie tak motywujące, mam taką ochotę po prostu od razu usiąść i się pomalować, że to jest szok. Także zachęcam Was do obserwowania mojego progresu tutaj na kanale, do zasubskrybowania kanału, ale też zaglądania sobie na naszą grupę, gdzie wspólnie wspieramy się w zużywaniu. Jeżeli odcinki są dla Was fajne, to będzie mi miło, jak zostawicie kciuka do góry. Już mi lampka odmawia posłuszeństwa, więc to czas kończyć. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!